Dzisiaj poniedziałek, więc jadę do Modern i zaczynamy od spotkania. Jak zawsze co poniedziałek spotykamy się po to, żeby omówić sobie priorytety na najbliższy tydzień, omówić sobie plan działania. Na pewno też dzisiaj czekają mnie dwa wyjazdy. Jedna to wizyta na budowie, na placu budowy, a druga to wizyta na działce inwestora, z którym co dopiero podpisaliśmy umowę, także szczególnie ta druga jest fajna, bo co do tej pierwszej to myślę, że bardziej kłopoty niż coś przyjemnego. Także fajny dzień. Wszyscy siedzą, hej, i czekają, tak, to fajnie. Okej, dobra, to co, działamy. Telefony pochowane. Nowy tydzień, nowe wyzwania. To co, po kolei lecimy, tak naprawdę, Asia? Czyli tak, mamy tutaj jeszcze ten temat jakiś zaległy, który musimy przegadać, te kwestie techniczne dotyczące wielorodzinnego budynku. Tam za chwilę startuje budowa, więc jeszcze musimy tutaj Kwestie podopinać. techniczne znaczy, że co? To znaczy na przykład musimy przegadać kwestię docieplania tych ścian, korytarzy, bo tutaj właśnie to też generuje i koszty, te przepusty instalacyjne, więc to też gdzieś będzie nam tutaj definiowało właśnie z jakiego materiału wybudujemy na przykład ściany korytarza, czy jednak zostajemy przy Ale wy tak się silikatach, staraliście, Łukasz, ty coś z tym innego? tematem? No właśnie tutaj konstruktor, jak usłyszał, że prawdopodobnie jakiś gazobeton, jak miałby być, to powiedział, że absolutnie on się na to nie zgadza, bo mieszkania będą pękać i raczej nie. Czyli mamy jeszcze ten projekt do obgadania, ale to sobie pogadamy jakby jeden na jeden, żeby wszystkim tutaj Tak nie jest. zabierać czasu. Czy Waryka? Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, żeby w piwnicy zostawić okna. Te mamy zamurowane i tutaj ta elewacja frontowa będzie fajnie nam wyglądać, bo nie będziemy mieć tych okien, poza tym ten płot będzie nam to zasłaniał. Ja myślę, że okna zawsze to jest problem taki. Jeżeli byśmy to projektowali od podstaw, no to sprawa jest 300, tak? Budujemy sobie nową formę i to od nas zależy to, jak ten budynek będzie wyglądał. Natomiast tutaj mamy istniejący coś, co przebudowujemy dość mocno i teraz jest zawsze taka wyważenie tego, tak? Bo z jednej strony my możemy zadbać o czystość formy, ale z drugiej strony jak tym ludziom, klientom wytłumaczyć to, że kupili dom, który ma okna w piwnicy, a i piwnica im zostaje, a my te okna im zamurujemy, bo to brzydko wygląda, nie? Więc ja bym się skupił na tym, że zróbmy jednak te okna tutaj, od tej strony zostawmy je, nie? Klient, który jest niesforny, bo nie do końca robi to, co chcemy, żeby zrobił, w sensie pyta się o coś, a z drugiej strony robi po swojemu i zwala na to tak naprawdę dzisiaj to co mówi, to, że nie było dostępu płytek, więc on kupił sobie inne, nie? Więc pojechali i po prostu w sklepie kupili to, co były, nie? A my robimy przez miesiąc czasu rysunki po to, żeby ktoś zrobił coś innego. Jest to totalnie jakby niezrozumiałe, no ale i tak walczymy o to, żeby ten projekt w jakiś sposób uratować. I są dwa wyjścia, możemy się obrócić na pięcie i powiedzieć, że bujaj się człowieku, róbcie sobie to sami, tak jak sobie chcecie, skoro i tak tutaj nas się nie słuchacie, no ale tak naprawdę co my tutaj tym gramy, tyle że zepsują jeszcze parę innych rzeczy, nie? I jeżeli ta ściana nie będzie taka istotna, ta druga, bo ona już sama w sobie jest teraz kulawa, nie? No bo mamy sytuację taką, że to się zrobiło reprezentacyjne i oni tu zrobili tak, jak chcieliśmy. To tak naprawdę nam troszkę skopali,
Po części zrobił to strażak, bo nagle nam wskakują drzwi, których miało tutaj nie być, w sensie drzwi miały być, ale nie miały być przeciwpożarowe, które nie są jakoś szczególnie piękne. Reasumując, my tam sobie pojedziemy w to miejsce i to sobie zobaczymy, co tu się wydarzyło, dlatego to jest tak istotne, że o tym rozmawiamy. YouTubie. Drogi YouTubie. Drogi panie Panie YouTube. No to co? To dzięki na teraz. Pojadę na budowę, wrócę. Asiu, pogadamy sobie o tym nowym domu, bo też fajnie by było tą działkę zobaczyć. A teraz na budowę. Duża budowa, duża inwestycja, więc milion różnych problemów. Zobaczymy, co się dzieje na miejscu. Oddanie budynku zbliża się i w zasadzie jest za miesiąc, a to jak to wygląda zobaczycie sami, bo jakoś czarno widzę to, że zdążymy, czy też inwestor zdąży przed oddaniem budynku. W ogóle ciekawa historia, bo już są podpisane umowy na imprezy w budynku. Budynek jest usługowy i jest pod to stricte stworzony, więc no jestem ciekaw, jak postępy na budowie. Praca architekta to nie jest zdecydowanie, to nie jest praca za biurkiem, to jest też praca w terenie, to znaczy to, żeby ten projekt, który sobie wymyślimy w głowie, powstał i żeby był taki, jak tego chcemy, no musimy to kontrolować. Musimy przyjeżdżać na budowę, brać udział w naradach, spotkaniach. Musimy całkiem zwyczajnie pilnować, żeby wszystko było tak, jak sobie to założyliśmy.